Przed Wami Bentley Continental GT. Model, który całkowicie zmienił oblicze tej marki, jak i również całego segmentu wozów typu Gran Turismo. Przez ostatnie 20 lat wyprodukowano już blisko 100 tysięcy egzemplarzy tego modelu. No i w tym momencie pora sobie zadać pytanie, czy tak naprawdę to dobrze? Czy Bentley powinien występować w aż takiej populacji? Czy jest to sukces tej marki, czy raczej grupy Volkswagen, która stała za pomysłem i wykonaniem? Niektórzy nawet twierdzą, że to jest po prostu lepszy Volkswagen. Czy tak rzeczywiście jest? I dlaczego stoję w tym dość dziwnym białym miejscu? Tak wiele pytań, na które odpowiem w tym filmie. Zapraszam. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. O rzeczywistym znaczeniu Continentala GT najlepiej opowiedzą same liczby. W pierwszym roku produkcji tego modelu sprzedano blisko 6 tysięcy jego sztuk. To połowa z tego, co Bentley zbudował przez poprzednie 84 lata swojego istnienia. Obecnie roczna produkcja całej marki wynosi około 13 tysięcy aut. Jej historię powinniśmy dzielić więc na czasy przed pojawieniem się Continentala GT i po jego pojawieniu się. Realizacja takiego rewolucyjnego produktu w historii danej firmy to najczęściej zasługa przybycia kogoś z zewnątrz. W tym przypadku tym kimś był nikt inny jak Ferdinand Piech, słynny król koncernu Volkswagen, który w drugiej połowie lat 90. skupił sobie całą motoryzacyjną arystokrację. Marki Bugatti, Lamborghini, Bentley i Rolls-Royce. Ostatnią z nich ostatecznie musiał oddać BMW, co zakończyło trwający od 1931 roku mariaż Bentleya z Rolls-Royce'em. Fakt ten, choć początkowo traktowany był jak gigantyczny błąd, otworzył drogę do powstania pierwszego od dekad modelu bez wspólnych części z Rolls-Royce'em. 100% Bentleya. O ile w tym przypadku oznaczało to zaprojektowanie całego samochodu, a nawet produkcję poszczególnych części w Niemczech, to Volkswagen starał się zrobić wiele, by zachować brytyjską tożsamość marki. Na potrzeby pierwszego Continentala GT stworzył nowy, unikalny silnik W12 o pojemności 6 litrów i odnowił centralne zakłady marki w Crewe, których historia sięga II wojny światowej. Po gigantycznym sukcesie pierwszej generacji w 2011 roku przyszedł czas na drugą, która miała apetyt na jeszcze większą sprzedaż. Oznaczało to zyskanie kolejnych części wspólnych z innymi produktami z koncernu. Płyta podłogowa D1 była dzielona z Porsche Panamerą oraz Volkswagenem Phaetonem, a pod maską pojawiła się tańsza alternatywa silnika V8, również znanego z tych modeli. I to nas w końcu sprowadza z powrotem do tego samochodu, który stoi za mną, czyli Continentala GT najnowszej, trzeciej generacji. Oczywiście jest to dalej ewidentnie samochód należący do tej samej linii i w ogóle głęboko osadzony w historii tej marki. Z przodu ma tak samo wielkie, okrągłe światła, jeszcze jak miały przedwojenne bolidy tej marki. Ma wielki grill, ma również tę łagodnie opadającą linię dachu, włącznie z tym błotnikiem, który można powiedzieć jest 1:1 przeniesiony z R-Type Continentala, czyli pierwszego modelu Bentleya, w którym pojawiło się to określenie już w 1952 roku. A więc to wszystko tutaj jest, ale jednak równolegle model zaliczył bardzo duży progres technologiczny, który polega na tym, że teraz ten samochód jest jeszcze sztywniejszy, no i w końcu ten silnik został przeniesiony bardziej w głąb, bliżej kabiny, bliżej centralnego ustawienia, czyli już nie jest aż tak jak w Audi, co ma przyczynić się do bardziej wciągającego, zwinnego prowadzenia. Czy tak jest rzeczywiście? Chodźcie za kierownicę razem. Jeszcze zanim ruszymy, chciałem się z Wami podzielić jedną ciekawostką. Mianowicie tradycją Bentleya jest, i to już od dobrych paru dekad, że starają się mieć największe tarcze hamulcowe seryjnie występujące na rynku. Nie inaczej jest tym razem. Z każdą kolejną generacją Continentala one rosną i teraz urosły aż do 420 mm średnicy. I to jest naprawdę jeden ogromny talerz. Kolejna ciekawostka znajduje się tuż obok, czyli ta nazwa, którą możecie kojarzyć no jeszcze nie tak dawno temu z oddzielnym modelem. Był taki samochód Bentley Azur. Teraz została ta nazwa zredukowana do linii wyposażenia, ale całkiem wyjątkowej. Azur to linia, w której chodzi o komfort. Tak jak samochody dla zwykłych śmiertelników mają najczęściej jakieś takie swoje bardziej sportowe wersje, tutaj mamy wersję jeszcze bardziej luksusową. I tak nie znajdziemy w niej jakichś większych wlotów powietrza czy spoilerów,
ale znajdziemy na przykład te fotele, które zostały zaprojektowane specjalnie dla tej wersji, z całym panelem ekspertów, do którego, wyobraźcie sobie, należeli nawet neurolodzy, po to, żeby to całe wnętrze było jeszcze przyjemniejsze. Podobno zostało naukowo udowodnione, że w tym samochodzie następuje mniejsze ryzyko zapadnięcia w depresję. A więc proszę, jeśli jeździsz na tym Bentleyem, mniejsze ryzyko, że zapadniesz w depresję. Ciekawe, prawda? No ale nie spotkaliśmy się tutaj, nie przyjechaliśmy tutaj, żeby teraz rozmawiać o depresji, tylko żeby jeździć. W końcu Bentley to dalej w pierwszej kolejności samochód sportowy. Więc odpalamy silnik i jedziemy. Wow. Na początek jestem Wam winien wyjaśnienie, dlaczego jesteśmy na tej drodze. Wspinamy się w tej chwili pod górę Przełęczy Giał, Passo Giał, która już od wielu dekad jest celem podróży samochodów klasy GT, no czy teraz ostatnio też wszelkich super samochodów, także jest to droga, którą możecie znać tam z Instagramów i innych sociali. Jak się na niej sprawdza Bentley Continental? No musicie wiedzieć, że jedziemy tutaj, no, chyba trzeba powiedzieć słabszą wersją, podstawową wersją z silnikiem V8. Nie mamy tutaj na pokładzie tego silnika W12 6-litrowego, który był specjalnie dla Bentleya opracowany w momencie debiutu tego modelu 20 lat temu. Tutaj mamy jednostkę 4-litrowe V8, którą znamy również z Porsche Panamery, czy Lamborghini, czy nawet Audi RS6 i RS7. No, na tym jednak polega ta natura grupy Volkswagen, że te części są maksymalnie uwspólniane, no ale z drugiej strony jednak też niemieccy inżynierowie są bardzo wprawni w maskowaniu tych koneksji i sprawianiu, że jednak każdy z tych produktów ma swoją inną wyczuwalną naturę. Tutaj ta natura silnika Bentleya jest przez cały czas widoczna. Mamy 550 koni, no ale co jeszcze ważniejsze, mamy całe 700 Nm, które w pełni są dostępne już od 2000 obrotów na minutę. No oprócz tego 3,9 sekundy do setki, prędkość maksymalna 320 km na godzinę, czyli chyba nie do końca Wasze standardowe wyobrażenie podstawowej wersji, prawda? Co więcej, mamy tutaj także mniejsze obciążenie przodu, 80 kg ten silnik jest lżejszy, co w połączeniu z tym, że teraz jest on przesunięty jeszcze to 135 mm do tyłu, sprawia, że no, jak widzicie, prowadzi się naprawdę zwinnie. To oczywiście jest zasługa też jeszcze tej tony techniki, która jest tutaj zaaplikowana w podwozie. Mamy elektryczny układ wspomagania kierowniczego, mamy 4 skrętne koła. To wszystko sprawia, że tej tony, która wynosi niewyobrażalne 2,1 tony, tak bardzo tutaj nie czuć. No, nie czuć też bezpośredniości oczywiście. To nie jest taki samochód sportowy jak Porsche czy Ferrari. No, jednak Bentley ostatecznie ma inne atrybuty, prawda? To jednak o co w tym modelu chodzi? Continental GT to o relaksującą, sprawną, ale jednak nadal relaksującą podróż na długich dystansach. No i w tym przede wszystkim ten Continental jest, no nie boję się powiedzieć, że po prostu najlepszy, jest niepokonany. Tutaj naprawdę można podróżować jak w takich GT w starym stylu. Nawet ten ekran przed nami, który ma CarPlaya i wszystkie inne techniczne nowości, można sobie po prostu schować i w takim bardziej analogowym duchu sobie podróżować w wielkiej wygodzie rzeczywiście, płynąc po drodze i nawet to zużycie paliwa przy tej jednostce, no dobrze, teraz tak jak jeździliśmy sobie po górach, to wzrosło do 20 na 100 km, ale jak spojrzymy, z ostatnich 400 km mam średnie zużycie 12,6 litra. Da się żyć, prawda? No i jakość przede wszystkim, no to jest to, co przez cały czas Bentleya wybija, więc tak, nawet jeśli ten Continental jest już tym modelem, nazwijmy to masowym, który rzeczywiście ma te części wspólne z innymi zakątkami koncernu Volkswagena i w niektórych miejscach, no dobrze, to nawet trochę czuć, to ostatecznie jednak to rzemiosło jest tym, co przez cały czas wybija produkty tej marki. Dość powiedzieć, że Continental powstaje w fabryce Crewe, która została zbudowana podczas II wojny światowej i tam powstawały wszystkie modele tej marki.
No dobra, ale żeby nie było tak kolorowo, to powiem jeszcze o paru wadach, no bo oczywiście takie się znajdą. Continental pod spodem korzysta z architektury Porsche Panamery. Nie czułbym tego aż tak bardzo, gdyby nie fakt, że korzysta również z jego zestawu multimediów, co akurat już jest wyczuwalne. No i rzecz, która jest w ogóle jakby charakterystyczna chyba dla całej grupy Volkswagena, to znaczy crashuje się CarPlay. Naprawdę co chwilę się to zacina i to już jest kolejny Continental, w którym ten problem widzę, no co oznacza, że jest to jakaś reguła. Dla wielu osób zapewne bardzo fajny będzie fakt, że mamy tutaj tak wiele tych analogowych przycisków kolejnych, dzięki którym rzeczywiście można poczuć się jak w samochodzie wolnym od tych dotykowych ekranów. No ale trzeba przyznać, że jako ogół ja troszkę zaczynam już czuć, że ten model troszkę jakby to wnętrze zaczyna się starzeć, jeśli mogę tak powiedzieć. Ale to z kolei naprawi niedługo modernizacja, która jest zaplanowana na już za parę miesięcy. Aha, no i jeszcze tak naprawdę jak przychodzi co do czego, to ten bagażnik nie jest wcale tak duży, bo z jednej strony jest to dość duży samochód, ma miejsca z tyłu, ma ponad 300 litrów bagażnika, prawie wielkości Volkswagena Golfa według danych technicznych, no ale ostatecznie to też nie jest tak, że tak jak tutaj widzicie, że jestem w górach, to że mogłem ze sobą wziąć dwie pary nart i jeszcze drugą osobę i cały bagaż, no niestety do tego mimo wszystko potrzeba Bentaigi. Continental powstał na płycie podłogowej Porsche Panamery. Mówiliśmy już, że silnik pochodzi również z innych produktów znanych z grupy Volkswagena. Zróbmy sobie taki test. Ile tego Volkswagena rzeczywiście w tym samochodzie widać? Cóż, z zewnątrz, jak i nawet w kabinie, te wszystkie powiązania są bardzo skrzętnie ukryte, dlatego chodźcie ze mną głębiej. Musimy zajrzeć w takim razie na przykład pod maskę, czy ten związek rzeczywiście na przykład tutaj jest lepiej widoczny. Dobrze, jeśli sobie poszukamy na pierwszy rzut oka, cóż, no właśnie nawet oznaczeń Bentleya nie ma, ale zobaczmy choćby tutaj głębiej. Dobra, tutaj znaczków Volkswagena nie widzę. O, ale zobaczcie, tutaj mamy Volkswagen AG i od razu też mamy napisane Made in China. Cóż, taki znak czasów chyba, prawda, że jednak do tego nas prowadzi globalizacja. O, kolejny znaczek Volkswagena, tutaj Volkswagen AG, czyli już mamy dwa. Cóż, na paru kolejnych częściach widzę napisy Bentley. O, tutaj też jest napisane Bentley, Bentley. O, Bentley, nawet na przewodach jest napisane Bentley. Tutaj też mamy napisane Bentley. Zobaczcie, więc jednak to nie znaczy, że to wszystko płynie od razu z Volkswagena i tylko z takich części ten samochód jest złożony. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda w bagażniku. No dobrze. W bagażniku zdejmiemy sobie w takim razie podłogę. Co tutaj widzimy? Tutaj widzimy akumulator, który oczywiście został przeniesiony z tyłu dla lepszej dystrybucji mas, ale jeśli chodzi o mnie, kurczę, może chociaż tutaj, co? No nie, zobaczcie, nawet tutaj jest napisane Bentley. To jest zestaw naprawczy, bo oczywiście koło już się nie zmieściło. Cóż, jest wiele części Made in Germany, ale za dużo tych części związanych z Volkswagenem nie widzę, co jednak uczciwie trzeba przyznać jest bardziej ewidentne czy w poprzednich generacjach, czy choćby w modelu Bentayga. Oczywiście związków z innymi produktami koncernu można doszukiwać się głębiej, ale to raczej zadanie dla internetowych ekspertów za klawiaturami, bo przy kontakcie z Continentalem GT na żywo naprawdę nie ma to znaczenia. Bentley wrócił do swojej specjalizacji sprzed 1931 roku, w tym do czego Continental GT został stworzony, czyli pochłanianiu kilometrów na transkontynentalnych podróżach w szybkim tempie i wielkim komforcie, nadal nie ma sobie równych. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.